arn.eu. Nie mogę być jedyną osobą na świecie, która ma spory problem z kierownicami do gier wideo. Jasne, świetnie się z nich korzysta, ale są bardzo upierdliwe w przechowywaniu. Najpierw trzeba je montować, przykręcać, ustawiać, potem wszystko zbierać, pakować i odkładać gdzieś w rogu. Oczywiście można też po prostu mieć to w nosie i nie składać jej wcale, ale nie każdy mieszka w hangarze, w którym każdy gadżet może wisieć na widoku. No i nie jest to rozwiązanie kosmicznie estetyczne. Aby walczyć z tym problemem, dostępne są rozwiązania, które mają zmienić nasz kontroler w pełnoprawne stanowisko do ścigania się. I fajnie, można wydać z 2000 zł i kupić sobie samochodowy kokpit czy jakiś skomplikowany zestaw kontrapcji i wielokrążków. No ale nie każdy mieszka w hangarze, w którym... Chwila, już to mówiłem. Z pomocą przychodzi polska myśl techniczna i rodzimy wynalazek, który łączy zalety pełnoprawnego stojaka pod kierownicę z wygodą prostoty formy. Oto Wheel Stand Pro, które w moim przypadku nareszcie rozwiązało odwieczny konflikt bycia lub niebycia kierowcą. W sprzedaży dostępne jest kilka modeli tego urządzenia, a jego dobór będzie zależał od modelu naszej kierownicy. Wybrać możemy spośród statywów dla kierownic Logitecha czy Trustmastera, a nawet stojaków na lotnicze wolanty. Moją jedyną bolączką związaną z wheelstandem jest liczba kroków wymaganych do pierwszego rozstawienia. Wynalazek dostajemy w estetycznym, płaskim, parokilogramowym pudełku i by złożyć go do kupy będziemy potrzebować około 15 minut zabawy z kluczami i mocowaniami. Na szczęście wszystkie instrukcje jasno wyjaśniają, jak postępować i nawet gruby nerd z 2 lewymi rękami, czyli ja, bezproblemowo dał sobie z nimi radę. Model statywu dla mojego Logitecha Driving Force GT umożliwił mi trwałe zamontowanie zarówno samej kierownicy, jak i pedałów. I tu kolejne ostrzeżenie. Nie jest to system, który pozwoli w 2 ruchach rozebrać statyw i uwolnić kierownicę. Jest to raczej rozwiązanie długoterminowe. Gdy przejdziemy jednak przez proces wstępnego przygotowania, będzie już z górki. Byłem pod wrażeniem jakości wykonania produktu, choć dla niewprawnego oka z daleka wygląda jak zestaw aluminiowych rurek, mamy tu do czynienia z wysokiej klasy mocnymi, twardymi materiałami złożonymi w przemyślaną, dobrze wyważoną konstrukcję. Bez taniej chińszczyzny, która rozsypie się po tygodniu. Tu pozdrowienia dla mojego biurowego, plastikowego chińskiego krzesła, które pękło, więc kupiłem nowe, drugie. Takie samo, bo tanie, które pękło, więc kupiłem nowe metalowe nóżki, żeby więcej nie pękło. To teraz pękło pod samym siedzeniem przy spojeniu. I nie jestem gruby. Elementy stojaka są cynkowane galwanicznie i malowane proszkowo. Gumowane blokady zapobiegające ślizganiu się i zabezpieczające pedały przed zrysowaniem są grube i nie rysują podłogi. Regulacja pozycji odbywa się z pomocą specjalnych zacisków. Wszystko skonstruowane jest w taki sposób, by stand zajmował możliwie najmniej miejsca, zapewniając jednocześnie wysoki komfort zabawy. Całość prezentuje się bardzo estetycznie. Twórcy zapewniają, że wszystkie stojaki składane są w Polsce przy wykorzystaniu wyłącznie materiałów europejskich. W praktyce przygotowanie stojaka do użycia sprowadza się do wyciągnięcia go z miejsca, w którym go przechowujemy, składa się on wygodnie na płasko i wyprostowanie kierownicy do pionu. Musicie przyznać, że bije to na głowę każdorazowe przykręcanie całości do stołu i ciągłe poprawianie ślizgających się pedałów. Jak na swoje anemiczne rozmiary, całość konstrukcji zaskakuje niezwykłą stabilnością. Zakładam, że w dużej mierze system zawdzięcza to swojej dość pokaźnej wadze, waży ponad 5 kg, ale również sprytnemu kształtowi litery L, w którym częścią stabilizatora jest sam grający. Wheelstand zachowuje pełny bezruch, zdecydowanie zwiększając precyzję kierowania i przyjemność z jazdy. Jedynym minusem sztywności stojaka jest moc przenoszenia wibracji z kierownicy. W sytuacjach, gdy kierownica zaczyna szaleć w odpowiedzi na akcję na ekranie, cała konstrukcja potrafi wibrować wraz z kierownicą, przenosząc wibracje prosto w podłoże. Na domowym dywanie nie sprawia to większych problemów, ale zastanawiam się, czy na twardej podłodze mieszkań w blokowiskach efekt byłby równie subtelny. Szczególnie dla sąsiadów mieszkających niżej. Po skończonej zabawie wheelstand wygodnie składa się znów do formy poziomej i choć jest w tej konfiguracji zbyt wysoki, by zmieścić się na przykład pod łóżkiem, możemy go w miarę wygodnie wpakować, chociażby do szafy. Wheelstand Pro nie jest co prawda panaceum na wszystkie zmartwienia domowych kierowców, ale też nie próbuje nim być. Ma prosty, dobrze zdefiniowany cel ułatwienia korzystania z domowej kierownicy i spełnia go celująco.
Nie tylko dobrze się prezentuje, ale wykonany jest w sposób wręcz celujący. Zajmuje mało przestrzeni, a na dodatek stworzony został w Polsce przez Polaków i zawojował świat. Cena recenzowanego wheelstanda wynosi 110 euro, ale ta różni się między modelami w zależności od tego, jaką kierownicę będziemy chcieli do niego zamontować. Zdecydowanie polecam. Rodzimych przedsiębiorców należy wspierać, szczególnie gdy odwalają kawał dobrej roboty.